Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem bohaterem odcinka będzie nie tyle Opel Zafira C, w którym akurat się znajduje, co skrzynia biegów, w którą ten samochód jest wyposażony, a jest to 6-biegowy manual i skrzynia o oznaczeniu M32, czyli taki znany i niezbyt udany model skrzyni biegów. Także o skrzynię tą trzeba dbać, trzeba w niej regularnie wymieniać olej, dlatego właśnie wymianą oleju dzisiaj się zajmiemy. W tym celu kupiłem właśnie taki oto olej, jest to Titan Sinto Fluid 75W80. Według wielu osób uznawany jest ten olej za najlepszy dla tej skrzyni biegów. Jest to olej klasy GL4, ma tutaj również jakieś rekomendacje dla Opla. Dlaczego on jest najlepszy? Tego nie wiem, tak po prostu ludzie na wszelkiego rodzaju forach twierdzą, nie wiem skąd ta opinia się wzięła, czy tak po prostu ktoś powiedział i wszyscy to podłapali i powtarzają dalej, czy faktycznie ktoś przeprowadzał jakieś testy i stwierdził, że ten olej jest taki ekstra super. No tego nie wiem, w każdym razie skoro tak ludzie twierdzą, że to jest takie dobre, no to taki akurat olej wybrałem. W skrzyniach M32 mamy problem ze smarowaniem, także należy w nich wymieniać regularnie olej, najlepiej co jakieś 50 000 km, przy czym stosujemy oleje jak najlepszej jakości oraz wlewamy tego oleju więcej niż zaleca producent. Tak? Samochody te, opuszczając fabrykę, były zalewane właśnie jakimś kiepskawym olejem i jego poziom również był zbyt niski, dlatego te skrzynie po prostu cierpią, zużywają się szybciej. No, w 2012 roku Opel zaczął montować już skrzynię M32, nieco poprawiono tam właśnie kwestie związane ze smarowaniem i łożyskowaniem tej skrzyni, przez co niby te skrzynie są bardziej wytrzymałe, jednak to i tak nie zmienia faktu, że ta skrzynia to po prostu taki troszkę niewypał. Dobra, a więc maska w górze i rozglądamy się, gdzie co jest. A więc mamy skrzynię biegów i próbujemy ustalić, gdzie jest korek wlewowy. Niestety tutaj na filmie nie wiem, czy będzie go widać. Jest bezpośrednio tutaj za tym czujnikiem. Prawdopodobnie będę musiał zdemontować przynajmniej te komputery, bo to dokładnie pod nimi korek wlewowy się znajduje. Ja go tutaj widzę, natomiast nie potrafię go tu na filmie złapać. O, teraz go troszkę widać. To jest ta śruba tutaj, centralnie pod komputerem. Ją należy wykręcić i przez ten otwór, który będziemy mieli po wykręceniu owej śruby, będziemy wlewać nowy olej do skrzyni biegów. Oczywiście dostęp do tego korka może być różny w zależności od samochodu, w jakim ta skrzynia się znajduje, oraz od wersji silnikowej. No tutaj chyba bym sobie poradził bez demontażu akumulatora i podstawy akumulatora, natomiast na potrzeby filmu prawdopodobnie go zdemontuję. To jeszcze zobaczę. No a teraz wchodzę pod spód i będę spuszczał stary olej. A więc wchodzimy pod samochód. I tak jak możecie zauważyć, tutaj mamy korek rewizyjny w skrzyni biegów. Jego nie odkręcamy w normalnych warunkach, gdyby ta skrzynia była prawidłowo zaprojektowana, to po spuszczeniu oleju odkręcalibyśmy ten korek i wlewali nowy olej do momentu, aż zacząłby się wylewać przez korek rewizyjny. Wtedy zakręcamy korek rewizyjny, zakręcamy w korek wlewowy, no i olej powinien być, no i olej wtedy mielibyśmy wymieniony prawidłowo. Natomiast w tych skrzyniach korek jest zbyt nisko, dlatego gdybyśmy w taki sposób wlewali olej, no to mielibyśmy po prostu zbyt niski jego poziom. Dlatego tego korka nie odkręcamy. Przechodząc dalej, to w tym miejscu mamy korek spustowy na imbus, zdaje się, że 10. Odkręcamy i spuszczamy olej. Oczywiście samochód powinien być rozgrzany, a właściwie olej z skrzyni biegów powinien być rozgrzany, także dopiero olej powinniśmy wymieniać po jakiejś dłuższej przejażdżce. A jako że z tej skrzyni ciężko jest olej spuścić tak kompletnie do zera, to wiele osób zaleca zdjęcie lewego przedniego koła i opuszczenie nieco samochodu tutaj właśnie na lewą stronę. Wtedy ta skrzynia nam się troszkę przechyli, tego oleju troszkę więcej uda się spuścić. A więc tak jak mówiłem, imbusik 10. Jakieś pokrętło. Puściło, także podkładam
misę i będziemy sobie spuszczać olej. Także olej się wylewa, więc korek czysty, nie ma tutaj żadnych opiłków metalu, także jak najbardziej jest ok. Przy wymianie oleju powinniśmy dawać nowy korek, a jeśli dajemy stary, właściwie nawet jeżeli dajemy nowy, to warto gwint przesmarować jakimś uszczelniaczem. Także olej pomału sobie skapuje, tak jak zaleca producent, olej spuszczamy przynajmniej przez te 10 minut. Ja poczekam, aż przestanie kompletnie tutaj kapać, wkręcę wtedy stary korek na swoje miejsce, no i będę tam zastanawiał się, jak do tej skrzyni wlać nowy olej. Dobra, olej przestał kapać, więc czyścimy. Na korek nałożyłem odrobinę uszczelniacza. No i wkręcamy na swoje miejsce. Korek wkręcamy i dokręcamy momentem 20 N. Natomiast tutaj jest tak mało miejsca, że mój klucz dynamometryczny po prostu się tutaj nie zmieści. Więc muszę dokręcić to tak na oko szczuciem. Korek wkręcony. Tutaj to, co jest zaoliwione, trzeba powycierać, ewentualnie przemyć. No i możemy się zabierać za wlewanie oleju. Dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak zdemontować ten akumulator. No wy możecie próbować bez demontażu. Jeżeli uda wam się odkręcić owy korek, to wtedy bez problemu sobie olej uzupełnicie. Więc ja zrobię to zgodnie z instrukcją serwisową, czyli zdemontuję akumulator i podstawę akumulatora. No i teraz pięknie wszystko widać. Odkręcamy sobie koreczek. Tutaj dla odmiany Imbus 8. No i odkręcamy sobie nasz koreczek. Bierzemy sobie lejek do skrzyni. Drugi gdzieś dobrze by było umocować. Także lejek umocowałem. No i teraz najważniejsze pytanie. Ile oleju wlać do tej skrzyni? Mam tutaj pewną książkę,
której piszą, że do skrzyni tej wlewamy 2 litry oleju. Gdzieś to tu pisze. Proszę, tutaj pisze, że wlewamy 2 litry oleju. Natomiast na wszelkiego rodzaju forach internetowych możecie znaleźć informację, że ludzie wlewają do tych skrzyni nawet 3 litry. Na jednej ze stron serwisu naprawiającego te skrzynie jest informacja, że przy wymianie oleju wlewamy 2,2 litra, a przy regeneracji skrzyni, czyli przy takiej naprawie głównej, wlewamy 2,4. No, są różniejsze opinie, żeby wlewać 2,5 litra, 2,6, 2,7. No jest różnie. Ja spuszczając stary płyn, przelałem go do tej bańki. Jest to 4-litrowy pojemnik po płynie do spryskiwaczy. No jak możecie zobaczyć, jest takie mniejsze pół, czyli no prawdopodobnie nawet 2 litrów tutaj nie było w tej skrzyni. A dodam tylko, że ten samochód ma teoretycznie niecałe 50 000 przebiegu i prawdopodobnie nikt nigdy tutaj nie wymieniał płynu, także jest to ilość zalana przez producenta. A jak pewnie wiecie, Opel za mało tego oleju lał. W skrzyni to występowały Fiat tego oleju zalewał więcej niż Opel. No i przede wszystkim skutkuje to tym, że w Fiatach te skrzynie wytrzymują więcej. Także ja wleję tak na czuja 2,5 litra, a wy piszcie w komentarzach, ile wy do tej skrzyni oleju lejecie. Dobra, a więc wlałem 2,5 litra. Zmierzyłem sobie ilość tego starego oleju, który spuściłem i wychodzi 1,80 l. Także jakby nie było, to jest 700 więcej wlane niż spuszczone. No teraz wkręcamy korek. Korek dokręcamy siłą 30 N. Dobra, teraz wystarczy poskładać obudowę akumulatora, włożyć akumulator, no i w drogę. Także tyle w tym filmie. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!